Dzień dobry ziomeczki i ziomale, witam dnia kolejnego z rana w Ubud. Zaraz tutaj kierujemy się na śniadanie, a ja jak obiecałem, tak zrobię, pokażę wam, zrobię kilka ujęć z drona, żebyśmy mogli sobie to wszyscy z powietrza doskonale zobaczyć, obejrzeć. A więc ziomeczki, zapraszam na odcinek, bo dzisiaj też kierujemy się w ciekawe miejsce. Nie wiem, czy będę mógł tam nagrywać, a to ciekawe miejsce to jest to, że wybieramy się na ceremonię uleczania dźwiękiem. Jestem mega ciekawy, jak to wygląda, jak to wyjdzie, także oglądajcie. Materiał nagrany, mam nadzieję, że wam się miejscówka podoba, bo mi bardzo zmierzamy na śniadanie, gdzie oczekuje na nas Natalia. Jedyne co to jest ta muzyka w tle, której YouTube nie lubi. Zamawiamy śniadanie. Na początku na rozgrzewkę wjechały owoce i czekamy jeszcze na jakieś smoothie, musli i soki. Smacznego życzymy sobie nawzajem i wam, jeżeli jecie śniadanie i to oglądacie, albo kolację, albo nawet lunch. I wjechała cała reszta. Smoothie bowl u Natalii, a u mnie coś podobnego, tylko że ze zwykłym jogurtem i mamy jeszcze koszyk takiego chleba, tostów. To powiedzmy odpada, ale taką bułką cynamonową się zainteresuje. Zamówiliśmy sobie skutra i chyba gościu właśnie przyjechał. Na dzisiaj bierzemy jedną maszynę, to z tego względu, że wybieramy się właśnie na tą ceremonię uzdrawiania dźwiękiem i będziemy tutaj blisko w okolicy krążyć, także dwa nie są nam wcale tutaj potrzebne i to jest oto ziomuś właśnie z tym motorem tutaj. Vario, piękny. Przypomina mi się moja czerwona strzała z Tajlandii. No, trzeba było odstawić gadkę szmatkę, z ziomeczkiem chwilę pogadać na temat co i jak z tym skuterem. On jest nówka funkiel, z tego co ziomuś tutaj mówił, a chodzi o to głównie, że policja dużo zatrzymuje tutaj w Ubud i szukają hajsu, bardzo duża korupcja, bardzo duże łapówkarstwo tu się szerzy, a teraz jeszcze wybory wygrał były wojskowy i spodziewają się tak dużych zmian dosyć w kraju. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Skuter kosztuje 100 000 rupii indonezyjskich. W przeliczeniu to jest chyba jakieś 6 euro, wychodzi coś koło tego. Ile płacimy za hotel? Pewnie jesteście ciekawi. Za 5 nocy ze śniadaniem płacimy jakieś 900 zł, wychodzi za tą miejscóweczkę, także względnie tanio to jest tutaj. I wybieramy się zaraz, pakujemy graty i lecimy w trasę, lecimy się uzdrawiać dźwiękiem i jak coś będzie po drodze fajnego, a tu jest bardzo dużo pól ryżowych, to oczywiście będziemy robić przystanki i wam wszystko to tutaj pokazywać. A dzisiaj nawigatorem będzie Natalia, ja jestem kierowcą. To palimy go i w drogę zwiedzać Bali.
Szukać nowych przeżyć. Jazda. Ale fajnie. Musieliśmy się zatrzymać w tej miejscówce, żeby wam ją tutaj pokazać. No mamy jeszcze jakąś niecałą godzinkę, żeby dotrzeć na miejsce, dokąd się wybieramy, ale pierwszy taki taras ryżowy, godny tutaj nagrania Polishman Travel. To co, schodzimy gdzieś mniej więcej tu maksymalnie i rzucamy drona i filmujemy. No, widoki były mega fajne z drona, bardzo mi się podobały. A tutaj na Bali, w okolicach Ubud, gdzie jesteśmy, panuje dosyć spory ruch. Sporo motorów, sporo samochodów jeździ. Najwięcej jest właśnie już jak się dociera do centrum. My jesteśmy poza centrum jeszcze może z 10 km, ale i tak mimo wszystko jest spory ruch. I trzeba naprawdę bardzo, ale to bardzo uważać tutaj na tych drogach. I ciekawe, gdzie pierwszy policjant się będzie czaił, gdzie pierwszy policjant wyskoczy i kiedy zapyta łapówkę. Dotarliśmy na miejsce finalnie. Starożytne uleczanie dźwiękiem. Wchodzimy do środka. Tak wygląda wejście. O, i są pieseły na wejściu. Proszę bardzo. Już, wy też dźwiękiem leczycie? Szczekaniem, tak? Co mamy na miejscu dostępne? Dostępne mamy kokosy, ciasta, jakieś tutaj napitki. Oj, nawet z lodówki mają. Bardzo dobrze. Ja się sody napiję przed taką medytacją tutaj, przed uleczaniem dźwiękiem. Soda wejdzie jak znalazł, słuchajcie. I sobie wypoczniemy. Fajnie. O 11 mają nas zawołać albo przed 11. Coś w tym stylu, nie? Fajnie tutaj. Jest tak cicho i zobaczcie, macie te piramidy, w których odbywa się właśnie sesja jedna, druga, trzecia, nie? Fajnie. Troszeczkę wody
i zielono wokoło i spokojnie. Tam w oddali tylko słychać coś tam robią, jakimiś warczą, flexami i tak dalej, coś docinają, budują kolejne rzeczy, ale to niczemu nie przeszkadza. Nie powinno bynajmniej niczemu przeszkadzać. Chciałem wam tu coś jeszcze pokazać. Chciałem wam pokazać właśnie takie oto dwa dramy tutaj. One są identyko, kosztują 7 milionów indonezyjskich rupii tutaj za sztukę. Ale fajny kaliber i muszę przyznać naprawdę, że dobrze to się niesie. Tego nie będzie tak słychać. Naprawdę spoko. Bardzo mi się to podoba. I co jest ciekawe, to on jest tutaj podwieszany. Jak jest podwieszany, to dobrze się z tego w ogóle efekt niesie, dobrze bas się roznosi z tego. Głośny jest, a tylko lekko go dotknąłem, nie? No i jeszcze mamy coś takiego tutaj, ale w to już się nie bawię, bo mnie pogonią tutaj, a nie chcę. Co jeszcze jest dostępne w tym miejscu? W tym miejscu dostępne jest jeszcze coś takiego. Jest to terapia leczenia światłem i dźwiękiem, coś nowego. Może się na to też wybierzemy, ale na razie zobaczymy sam dźwięk. LSV to się nazywa, ta terapia właśnie światło-dźwiękowa. To kierujemy się do naszej piramidy, właśnie było ogłoszenie, a my jesteśmy w tej tutaj, jesteśmy w piramidzie Słońca dzisiaj. Musimy wszystkie rzeczy złożyć zaraz tutaj do środka, jak wejdziemy po lewej. I co ważne, pani mówiła, że jeśli jesteśmy czuli na dźwięk, żeby się położyć dalej od gongów, a jeżeli jesteśmy mniej czuli... That's for shoes? Yeah, your bag you can keep it inside. Yes, thank you. Trzeba buty tutaj złożyć, pani mówi. A jeżeli nie jesteśmy wrażliwi za bardzo na dźwięki, to wtedy Your bag left side? możemy sobie usiąść bliżej tutaj, nie? Torby można złożyć sobie gdzieś tu. O, ja sobie torbę tu położę. Trzeba wszelkie dźwięki powyłączać i możemy sobie wziąć kocyk, jakby ktoś potrzebował, jakby komuś było za zimno, w razie co ja sobie jeden wezmę. I myślę, że zajmiemy sobie jakieś tutaj miejsca. Myślę, że te dwa miejsca tutaj będą dla nas odpowiednie. Kochanie, co myślisz o tych miejscach tutaj? Dwóch. Tu jest bardzo, ale to bardzo dużo tego. Zobaczcie, ile tutaj jest łóżek w środku. 2, 4, 6, 8, 9. Tam 9, 2 razy po 9. No z 50 łóżek jest w środku jak nic. A ile tutaj sprzętów mają? Mają ogromną ilość tutaj właśnie sprzętów wszelkiego rodzaju. Jestem ciekawy, jak to będzie tutaj wszystko wyglądać. I to jest ten bęben, który widzieliśmy właśnie wcześniej, pokazywałem. I są tu jeszcze takie, te wyglądają trochę jak takie jak mój irlandzki, co miałem w Irlandii, co zakupiłem. Także spoko. Spoko, jestem ciekawy. A tutaj piramida wygląda tak, do góry. I są jeszcze dwie jednostki chłodzące też w środku. To co? Wyłączamy kamerę i jedziemy z koksem. Już jesteśmy po sesji. Moje wrażenia, pierwsze wrażenia z takiej sesji, powiem wam, ciekawe to było takie przeżycie. No, babka wiedziała dobrze, co robi, fajnie te dźwięki tam uruchamiała, te wszystkie bębny, te rzeczy, które miała wokoło, to wszystko tak gadało i fajnie to tak wszystko tak wciągało. To było jak trochę taki sen, nie? Ale fajnie, naprawdę to było takie... Ani nie było ciepło mi, ani nie było gorąco, bo informacja od niej padła taka na początku, że może być wam ciepło, może być zimno, może się nic tam nie dziać, nie? Mogą być różne wibracje tam przechodzić przez ciało i tak dalej, ale w niektórych momentach gdzieś mi tam ręka drgnęła albo głowa gdzieś tak mi skoczyła, nie? Ale to było przy tych takich większych kalibrach, jak odpaliła takiego gonga i tak naprawdę huknęła w niego kilka razy mocniej, to było takie ciekawe, nie? Ale tak nie wiem, ile tych sprzętów użyła tak naprawdę podczas takiej sesji. Myślę, że mogło być to takie z 30 różnych używała. Takie miałem wrażenie, nie? Bo to się tak zmieniało. No i taka godzinka pękła strasznie szybko tak naprawdę i to wyglądało moim zdaniem jak takie połączenie hipnozy
z takim filmem 3D, tylko że bez wizji, nie? Bo tutaj na oczy się kładło taki jakby woreczek z piaskiem. No i piramidka była cała ciemna w środku. No i naprawdę, już nie wiem ile razy powiedziałem to słowo, ale spoko. Taki film, można powiedzieć, 3D bez wizji, ale najbardziej mnie te gongi tam wciągały, jak ona tam przypieprzyła w to tak kilka razy, fajnie, mocniej, nie? Ogólnie fajne doświadczenie, można sobie przeżyć, przyjechać, zapłacić, zobaczyć jak to wszystko działa. Ogólnie miejscówkę wybudował Australijczyk, jakiś tam Peter, którego droga poprowadziła właśnie tutaj i stwierdził, że musi to wybudować i one są odwzorowaniem te piramidy, piramid w Gizie pod względem tam geometrycznym. Wiadomo, że proporcja jest mniejsza, no i są zachowane te wszystkie matematyczne, tam geologiczne, nie wiem jak to nazwać, te położenie tych piramid jest zachowane, są one zwrócone w tą samą stronę co te w Gizie, nie? Także Faraon, myślę, by był zadowolony i Polishman Travel też jest zadowolony, także mogę to śmiało polecić. A my czekamy, bo cholera deszcz spadł, no i napierdziela tą wodą z nieba, aż mi się nie chce jechać naprawdę w takim deszczu skuterem, bo jeszcze ślisko jest. No to może chwilę poczekamy, może to gdzieś przejdzie, przeleci, a powiem wam szczerze, po tej sesji zgłodniało mi się, zjadłem jakąś dobrą zupę, coś fajnego, coś ciepłego. Oczywiście tu na miejscu też mają taką restaurację, że można sobie coś tam wrzucić na ruszta. Już jak rozmawiam o jedzeniu, to już mi w ogóle energia mi wraca, także czym prędzej musimy znaleźć jakieś miejsce do jedzenia i zapierdzielać. A może się spytamy też Natalii o pierwsze wrażenia. W sumie możemy się zapytać. Zapytam się najpierw, czy ma ochotę wam powiedzieć. Masz ochotę powiedzieć pierwsze wrażenia? Za chwilę. Dobrze, to przekażemy kamerę, przekażę pałeczkę Natalii i ona powie swoje pierwsze takie wrażenia z tego. Ja się nie będę dużo rozgadywać, jak dla mnie ciekawe doświadczenie, więc jeśli ktoś jest ciekaw, musi przyjechać spróbować. Patrzcie jak się rozpadało, żeby nie było, że Arkadiusz kłamie, a daje nieźle. Teraz mogę śmiało powiedzieć, pora deszczowa w Indonezji. Tomato and pumpkin. I przyjechały nasze zupy. Mamy zupę pomidorową i zupę z dyni. I taki jakiś chleb do tego. A to wszystko jedno gdzie. Yeah, thank you. Thank you. Ta pomidorowa wygląda bardziej jak barszcz. Zatrzymaliśmy się w drodze powrotnej do naszego hotelu na jakiegoś kawona tutaj i siądziemy sobie z widokiem. A siądziemy sobie do stolika numer albo 4, albo 2. 4 czy 2? To 4. To siadamy do stolika numer 4. Obydwa A stolik 4 jest tutaj z widokiem. Trzeba się wychylić tylko za cegłę. A tu jakieś już sztuki robią, zdjęcia i wideo. Słuchajcie, idziemy szukać Natalii. Mówi, mam dla ciebie grę, musisz mnie znaleźć. I mi się gdzieś tutaj schowała dziewczyna w restauracji. No to idziemy ją znaleźć, idziemy ją szukać. Mówiła stolik 21 albo stolik 23. Zaraz się dowiemy, gdzie jest. Tutaj nie ma. Ale pójdziemy tak. Zerkniemy najpierw tu. I schodzimy niżej. Podejrzewam, że może tu w prawo gdzieś się schowała. Z tyłu. Tak chytrze gdzieś. Może. Dobra, zejdźmy niżej. Zobaczmy. Może gdzieś tu. Albo jeszcze niżej. Śliskie te schody. Mamy ją. Musimy iść cicho.
Mam cię! Ha! Patrzcie, gdzie znalazła miejscówkę. Wiedziałem, że się gdzieś skryła. Ale jaką drogę? No, musiałem cię zaskoczyć. A jak? To idziemy teraz we właściwą stronę. No, kochana, wybrałaś sobie chyba najlepszą miejscówkę z możliwych. Najlepsza w całej restauracji. Patrzcie, jak przytulnie. Tam jeszcze widziałem, ziomki gdzieś na linach jeżdżą. Na rowerze nawet na mnie. Na rowerze na linie? To też coś nowego. A tu mamy widok z tarasów ryżowych i tam jakieś ziomki z haczkami robią widoki. Natalia chciała na taką huśtawkę usiąść, a bardziej to ja zapytałem, czy chce, ale widziałem, że chce, także pobujamy troszkę. Czy jest niebezpiecznie? Jak się czujesz? Zajebiście! Raczej się to nie spierdzieli, jak się spierdzieli, to tylko kilka metrów w dół na miękki ryż. Bo to jest tylko do zdjęć. Pięknie. Co wam powiem, to wam powiem tyle o tych huśtawkach, że średnio cena za taką dupną huśtawkę, jak widzicie w katalogach i tak dalej, to jest $30. Do tego jeszcze 250 000 dla kobiet, jak chcą sukienkę wypożyczyć. I jeszcze jakiś tam inny koszt dochodzi, 50 000 tam za coś. Ogólnie miejscówek z tymi huśtawkami jest wszędzie do wyboru, do koloru, to możecie się bujać. Jak ktoś wam powie, bujaj się, no to się możecie bujać wtedy. Natknęliśmy się jeszcze na jedną świątynię. Gunung Kawi Sebatu Tegalalang. No ma być tu mega klimatycznie, z drogi widziałem, że to jest warte zatrzymania się i musieliśmy koniecznie się zatrzymać. Natalia kupuje właśnie dla nas bilety. Ile kosztują bilety? A kosztują 30 000 za osobę. To idziemy. Ty masz wszystkie papiery i tak dalej. To włazimy. Wszyscy tutaj przed wejściem muszą przyodziać takie szmatławce zwane sarong. Nawet ja musiałem coś takiego przyodziać. Wyglądam jak kucharz jakiś w tym. No to zapraszamy. I co na wejściu widzimy? Na wejściu widzimy już jakąś sadzawkę z rybami. Wiecie co? Wiecie co wam Polishman Travel powie? Zobaczcie, wychodzą wszyscy mokrzy stąd. Bo tutaj po co się wchodzi? A wchodzi się tutaj na rytuał oczyszczenia się wchodzi do tego tutaj oto basenu. Składa się właśnie ofiary i się włazi do wody i się tutaj kąpie i płucze. No i jest takich dwie sadzawki są i tam jeszcze dalej są, jest kilka. To co, przejdziemy się, pójdziemy gdzieś jeszcze, może w tamtą stronę, tam wyżej się przejdziemy i zobaczymy. Będziesz się oczyszczać, kochanie? Zobaczymy. Nie no, masz dżinsy, to teraz nie będziesz wchodzić w dżinsach do wody chyba, co? Chyba że chcesz tylko stópki zamoczyć. Ale tak nie ma. Albo się moczysz cała, widzisz, panie mają całe, wszystkie mają mokre włosy. No, łatwo nie ma. Zobaczcie, nawet te figurki mają na sobie, te szmatławce takie, sarongi. Fajnie, tu można by dobry film nakręcić. Tylko by trzeba zamknąć to dla turystów. A potem byśmy tu nakręcili Tomb Raider. A co pan będzie robił? Będę grał w grę. Wszystkie te mają. No te nie, akurat tutaj. Ale te schodki są spore. Fajnie. A to co? Trzeba tutaj zobaczyć, trzeba tutaj na górę wejść. Wszędzie schody prowadzą. Takie autorzyki, ale to wszystko zamknięte. Myślałem, żeby tu z powietrza jakieś fajne wideo nakręcić. Ale raczej nie ma co. Bo tylko tak patrzę, że w jedną stronę teoretycznie mógłbym lecieć, bo strasznie krótki dystans jest. Drzewa wszędzie osłaniają, to musiałbym centralnie do góry tylko lecieć. A takie jedno wideo to nawet szkoda odpalać latającego przyjaciela. I jest tu tablica, która mówi, żeby
trzymać świętość tego miejsca i nie łazić po tym. No i co? Ogólnie świątynia do oczyszczenia się. Nic więcej takiego specjalnego tutaj nie ma. Powiem wam, tyle już świątyń widziałem w swoim życiu, że jak na razie to wrażenia na mnie nie robi. Ale jest po prostu ładna, jest klimatyczna. Jest fajnie, zielono pośród palm. Ulica jest tam. Nie słychać zbytnio jakiegoś tego ruchu samochodowego czy motorowego. A i tu jeszcze ziomeczki sobie tam siedzą. Biwakują sobie tam, coś jedzą. Patrzcie, kogo my tu mamy. Lokalne społeczeństwo sobie tu łazi. Biała i tutaj taka ciemna. Kaczka po pekińsku. Moje ulubione danie takie. Jedno z ulubionych. No i co? Gdzie mnie zaprowadzicie? Lokalni przewodnicy, ile bierzecie hajsu za bycie przewodnikami? I do wody, raz i dwa. Dziękuję. Tutaj zaraz wypłynie, wypłynął. Namierzyłem ją, taka duża, fajna ryba. Jest taka żółta, jest ta pomarańczowa. A tu też są te. Patrzcie. No, tylko czekają na to, aż coś do jedzenia dostaną, aż coś skapnie dla nich. No nie mam nic, przykro mi bardzo. Te grube to na pewno by wciągnęły nie jeden bochenek. Fajne miejsce na relaksik. Ciekawe, czy karmią. Karmicie? Karmicie ryby i kaczki? Karmicie. Patrzcie, ile ich tu jest. Halo. Wbiliśmy się na karmienie. A tu jaka jest jedna, taka różowa, inna niż wszystkie. Kaczkom się coś dostanie? Nie, chyba. Ale kaliber. Wracamy do hotelu. Wykąpać się w basenie, a rytuału oczyszczenia, bo w sumie Natalia mówi: a wykąpiesz się ze mną? Oczyścisz się ze mną? A ja mówię: no nie tutaj, bo jeszcze jedna świątynia jest taka, bardziej znana, do której chcemy się wybrać, ale wybierzemy się tam jutro. I jutro byśmy dokonali tego rytuału właśnie oczyszczenia. Kochani, my już z powrotem w hotelu na bazie. Wrzucamy dupsko do basenu. Po takim dniu musimy sobie popływać, pochillować, porelaksować się. I czego nam jeszcze więcej trzeba? Słoneczko wychodzi, jest pięknie, jest magicznie, z takimi tutaj oto widokami na Bali. Słuchajcie, jeszcze tylko masaż by się przydał. A masaż to ja miałem wczoraj. Na 4 ręce sobie wziąłem, takie doświadczenie nowe, ciekawe w moim życiu i muszę powiedzieć, że było naprawdę spoko. A dzisiaj ten masaż powtarza Natalia i jestem ciekawy jej opinii. O godzinie 6:30 ma masaż tam oto w dole. Właśnie tam. Także ziomeczki, dziękuję jeszcze raz za dzisiejszy odcinek, dziękuję, że byliście i zapraszam na następne, zapraszam na jutro, bo jutro już będzie rytuał oczyszczenia. Wrzucamy się do wody i oczyszczamy tutaj w sposób balijski z jakąś ofiarą. Jeszcze musimy dokładnie sobie to poczytać, jak to się robi. Była tam tabliczka, było napisane, ale to tylko takie podstawy, a musimy znać więcej i jutro jedziemy do lokalnego czarownika. Widzimy się niedługo. Na razie, trzymajcie się. Ciao!